Halo, halo, siemneczko, z tej strony Habi, a dzisiaj, moi drodzy, niesamowitym materiał o mocnym przekazie, o gigantycznym, moi drodzy, skamie na jednego z najbogatszych Polaków w Polsce i wielka przestroga dla wszystkich, którzy oczywiście mają trochę golda, a nie chcą go stracić, moi drodzy. Zostańcie, moi drodzy, do końca, zostawcie łapkę w górę, żeby ten film dotarł do jak największej ilości Polaków, którzy właśnie nie chcą być okradzeni, a my przejdźmy do tego filmu, w którym właśnie Magic, ponieważ to on został okradziony na 6,5 tysiąca prawie że złotych, opowie nieco o historii, która się wydarzyła wczoraj około godziny 19 i każdy, dosłownie każdy, zaczął się tym jeszcze bardziej interesować, więc oglądajcie, zapraszam was do tego filmu. Jest z nami Magic. Cześć Magic. Bonjour. Cześć, słuchaj. Na początek, taki kontekst może dla widowni całej. Jak to się w ogóle stało i co się w ogóle podziało? Zostałem skamowany na dużą ilość golda przez Ruska. A możesz powiedzieć, ile to mniej więcej tego golda było? Plus minus 300 tysięcy. Okej, to całkiem sporo. Tam, no w okolicach wyjdzie to jakoś 6, no tak zaokrągliłem, że 6,5 tysiąca złotych, tak mniej więcej na polskie złotówki, nie? I w ogóle możesz powiedzieć, jak to się stało i no w sumie jak do tego doszło. No, Rusek do mnie napisał na standoffie, bo od niego kupiłem AWP, Trash Hunter i zapytał się, czy nie chce kupić jakichś skinów od niego więcej. A to znaleźliśmy się na Telegramie. No i w międzyczasie zalogował się na VK moje, bo był podpięty do standoffa, no i se ukradł wszystkie moje skinki. No i no. Ale to było i nie ma. Ale to po prostu on sobie jakoś tak wszedł przez to, że byłeś połączony na WK, czy po prostu mu dałeś jakieś pasy, czy no zhakował? Po prostu sobie wlazł. Ale jak to w ogóle możliwe? A nie wiem. Nie znam się. Okej, dobra. No to owalił cię na tyle skinów i mówiłeś, że tak jakby jeden skin tak naprawdę, jeden czarm ci został. Jaki w ogóle czarm ci został? Black Spot. On kosztuje mniej więcej? 15 tysięcy. 15 tysięcy, okej, dobra, to nie jest aż tak źle, ale kolega chyba tego czarma nie chciał, a w ogóle to było około godziny 19, tak? Z tego co pamiętam. Jakoś tak. Okej, dobra. W sumie około godziny 19 i w sumie wcześniej się ciebie pytałem, ale tak jakby teraz się spytam dla wszystkich widzów, którzy no taki jakby na przekór, żeby też nie zostali oszukani, oskamowani. Ile to mniej więcej tak trwało? Cała akcja taka jakby z jego strony. Okradnięcie skinów sobie chwilę trwało. A ogólnie wszystko no to trwało, nie wiem, pół godziny chyba. Pół godziny to tak jakby cała komunikacja, tak? Z tym gościem. No jakoś tak. Okej. Tak jakby już macie zarys tej historii, pod koniec tego filmu będziemy was prosić, żebyście skopiowali wiadomość, która jest w przypiętym komentarzu i razem po prostu jako jedna siła, jedna gwardia powysyłali wiadomości do supportu, ponieważ jak wiecie, w kupie siła, no i oczywiście im nas więcej, tym nas lepiej. Magic zawsze mi pomagał, więc na pewno będzie to bardzo miłe i mam nadzieję, że pomoże, ponieważ chcę przytoczyć taką historię też dla Ciebie, Magic, ale też dla innych. Kiedyś na Majorze taki jeden dzieciak wygrał Karambita Golda, z promokodu został wybrany z widowni i później tak jakby został okradziony. I gdzieś tam to wygrał tą kosę, później został okradziony z tego Karambita Golda i jakoś tam dzięki rozgłosowi większemu tak jakby twórcy się zainteresowali ponownie tą osobą, tym dzieciakiem i tak jakby doprowadzili do tego, że tak jakby transakcja została cofnięta, skin został wrócony, a skamer został po prostu zbanowany. I właśnie dzięki zasięgowi, czy dzięki właśnie takiej mobilizacji coś może dojść do skutku, więc zawsze warto się starać. A ty, Magic, chciałbyś może coś powiedzieć tak jakby innym na temat takich skamów, w co wierzyć, w co nie wierzyć? Albo jeszcze chciałbyś może coś dodać od siebie, jeśli chodzi o tą historię? Szczerze, na temat tej historii to nie mam nic do dodania, a do skamów no to uważajcie, nie podpinajcie VK do konta.
A myślisz, że takie podpinanie w ogóle jakichkolwiek kont do swojego głównego konta jest dobre, czy jednak ma więcej plusów niż minusów? Tak jakby patrząc na to z twojej sytuacji. W zależności jakie. No, Bo jak, obojętnie. Minus jest taki, że jeżeli nie masz zabezpieczonego odpowiednio tego drugiego logowania, no to łatwiej ci można wejść, bo masz dwie opcje logowania albo więcej. Ale plus masz taki, że jak ci zablokują, nie wiem, maila, Facebooka, cokolwiek, no to wtedy masz opcję drugą logowania się do tego samego konta. No tak, no tak. No właśnie ja mogę jeszcze przypomnieć swoją historię, kto jeszcze nie pamięta, ja też zostałem, moi drodzy, oszukany, tylko to w inny sposób, ale też tak jakby później, jak straciłem dostęp do konta, też żałowałem, że nie podpiąłem poniekąd swojego konta właśnie na przykład do konta Facebooka, do konta innego Google'a, czy tam w ogóle jakiegokolwiek innego konta, innej możliwości logowania. I to uważałem za błąd, no ale z biegiem czasu już się z tym pogodziłem, tak, no bo to jakieś takie jest, nie wiem, no normalne, tak, no z czasem człowiek już się godzi i myśli sobie, no dobra, spoko. No ale jeśli macie jakieś normalne konto, no tak jak Magic powiedział, zawsze podpinajcie drugie konto też z opcją dwuetapową, no bo jak wiecie, łatwo później po prostu się dostać do waszego konta. A ty, Magic, miałeś na tym WK dwuetapową, czy jednak nie miałeś? Ja już nie pamiętam. Usunąłem wpis do konta. No okej, ogólnie już usunąłeś standoffa, tak? No, z emocji. Standoffa i VK sama konto też usunąłem. A w ogóle starałeś się jakoś w ogóle odzyskać tak jakby te pieniądze w jakikolwiek sposób? No bo wiem, że niektóre osoby takie bardziej popularne w Polsce, jeśli chodzi o takich zawodników, którzy gdzieś tam zaistnieli na scenie czy to rosyjskiej, może bardziej niż inni, starali ci się pomóc, na przykład jak AMBTW. No, napisał do osoby, która zna deweloperów, no i tyle. Dostał Smurf bana, ale raczej ten Smurf już ma przelane skiny, więc... No tak, no zawsze tak jest. A ty osobiście gdzieś tam próbowałeś tak jakby dociec albo się starać o to, żeby odzyskać te skiny? Nie mam takiej mocy. Nie masz takiej mocy, a wiesz, no nawet wiadomość do supportu może gdzieś tam może pomóc, no bo każdy wie, że support to jednak ma dużo tych wiadomości, a taka jedna wiadomość może pomóc, ale może w ogóle nie zaistnieć. A ty w ogóle próbowałeś? Musiałbym to na spokojnie sobie usiąść i zrobić. I rozpisać, prawda? No bo wiesz, jak jakby to było dużo golda, a ty uważasz, że takie posiadanie golda w dużej ilości na jednym koncie bez większych zabezpieczeń, no bo pewnie zapewne tak większość, albo niektórzy mają, myślisz, że jest rozsądne, czy jednak trzeba zacząć działać i podpiąć drugi etap logowania? No podpiąć trzeba, ale też zależy. Nie wiem. Okej, to takie pytania dla osób, które mogą zostać oszukane, albo może zostały oszukane przez takie rzeczy, więc możecie napisać w komentarzach, czy wam kiedyś się zdarzyło właśnie zostać oszukanym. I jeszcze Magic, takie jedno chyba z ostatnich pytań, no bo często inni piszą na temat właśnie tego, że w standoffie dostają wiadomości od deweloperów, żeby po prostu tam wysłali golda, a jeśli nie, to dostaną bana. I myślisz, że to jest prawda, czy jednak tego się wystrzegać i tak dalej? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to tylko głupi się na to nabierze. No, taką trochę hipokryzję teraz walę, bo się nabrałem. Ale te wiadomości, no to są takie fejkowe i od razu jak to widać, to można napisać brzydkie słowo po polsku i zablokować go. No tak, zazwyczaj ja tak robię, ale wy tak nie róbcie. Zachowujcie kulturę pełną i po prostu zablokujcie. Nie ma co. Więc ja to wiedziałem, tak, no bo zazwyczaj o tym mówię, ale chciałem, żeby to jeszcze Magic powiedział tak od ciebie, że po prostu nie warto ufać takim osobom. Pamiętajcie, że zawsze od razu zablokować, nie wchodzić i po prostu być świadomym, że to może być oszust i to zazwyczaj jest oszust, który no za chwilę pewnie dostanie bana w jakichś 10-15 minutach, więc po prostu nie warto z takim gościem w ogóle wchodzić w konwersację. Magic, czy ty chciałbyś coś powiedzieć od siebie jeszcze? Bo wiesz, no fajnie by było, no bo tak jakby później już może być, nie być okazji. Nie mam nic do dodania. Okej, to tak trochę jak na przesłuchaniu, nie? nie mam nic do dodania. No dobra, więc w takim razie my wam dziękujemy za odsłuchanie. Pamiętajcie, żeby być ostrożnymi, nie dać się nabierać, a także podpinać dwuetapowe konto. Bardzo bym prosił jeszcze raz, tak jak mówiłem wcześniej, o to, abyście po prostu pisali do supporta wiadomość, która jest przypięta w komentarzu, skopiowali, wysłali do supportu, ponieważ jak wiecie, Polska, moi drodzy, zawsze razem jest mocniejsza, Polska górą.
Prosiłbym Was o to jeszcze raz bardzo mocno, ponieważ jak wcześniej mówiłem, razem możemy zrobić naprawdę dużo. Ja Ci, Magic, dziękuję za opowiedzenie na pewno historii, która jest poniekąd ciężka i trzymaj się. Trzymamy za Ciebie kciuki. Dzięki.